Siema, siema, witajcie już w drugim odcinku walki z Peugeotem 106. Dzisiaj mam w planach zdjąć ten zderzak. Już tam w komentarzach miałem rady dawane, więc dziękuję bardzo. Po zdjęciu zderzaka weźmiemy się za lampy. Może zdejmę dzisiaj sprężyny, bo one też są do wymiany, więc już będę miał to zdjęte, ale jest to prosta robota. A chcę dzisiaj jak najwięcej zrobić, żeby to w końcu ruszyło. I po tym będę się brał dalej za rozbieranie sprzętu, silnika. No i zapraszam, miłego oglądania. Teraz trochę super profesjonalnych ujęć. Teraz czas się wziąć rzeczywiście do roboty, a nie wygłupiać. Co do samego zderzaka, był komentarz odnośnie tego, że rzeczywiście miałem rację, że są ślizgi. W jednym filmiku od jakiegoś Francuza on je odkręcał i poszło to całkowicie bez problemów. Tutaj też chyba u niego były w tym miejscu pod lampą mocowania, a ja z tego co zrozumiałem jest tutaj. I po prostu ona z tego ślizgu, z którym walczyłem, zejdzie. Będę mógł sobie go wtedy odkręcić, czy nawet ściąć diaksem i będzie problem z głowy. Więc odkręcam to i jazda. Nie wiem jaki tu będzie klucz. 12 chyba. Albo 11. Albo nawet i 10. Zacznijmy od 10. 10 niby siedzi, ale taki trochę luz jest. No, tu jakieś 17 biorę. To tu będzie 9. Nie, 10. Ale lekko idzie. 2 hours later. To się nawet wycwanie chyba. Nie będziemy się bawić półśrodki. Normalnie. To jest robota. Jak życie jest proste, jak są narzędzia. Dwa dni walki, przypominam, niepotrzebnej, bo wystarczy odkręcić się 2 śruby. Teraz w teorii powinien mi on jakoś zjechać. To już. On już ruszył. Urwiesz mi od internetu. Panie! Nie weszłeś! Nie weszłeś! Dlaczego to? Co Wyboju za- jeden ty. Jestem hardcorem. Może prężej przez tą stronę wyciągnąłem. Bardzo. Uparte. Zderzak się udało zdjąć, więc super porada z tym odkręceniem od strony chłodnicy. Jeszcze tutaj, tak jakby ktoś potrzebował pomocy i też miał taki sam problem, to z jednej strony miałem wspornik taki, z drugiej jak widać już chyba przerdzewiał i nie było go. Także to też jest potrzebne do odkręcenia, do zdjęcia zderzaka. I idziemy z lampami. Żeby ściągać lampę, trzeba od razu z drugiej strony zakontrować, bo tak to się będzie obracać. Lampy już zdjęte. Małe szkody w śrubach są. Się poukręcały. No i przód, jak widać, jest zdemontowany. W końcu rasowo wygląda. Tak można teraz jeździć. I teraz będziemy ściągać sprężyny. Całego MacPersona może zwalimy, chociaż nie jestem pewien. I potem dalej rozbieranie. Spuszczanie do końca chłodniczego, odpięcie wszystkich wężyków i wyciągnie się chłodnicę. A potem dalej osprzęt pod maską. Tu już główne mocowanie odkręcone. Hamulec zdjęty, podwieszony, żeby było profesjonalnie. No i zastanawiam się, jak to w ogóle zdjąć.
tą sprężynę. Trzeba całego MacPhersona. Trzeba wahacz od dołu odkręcić, żeby on zjechał maksymalnie. Ale też płośka, żeby nie prężyła za bardzo. To trzeba może wybić płośkę. Nie wiem, chyba trzeba poczytać w internecie, a to by był wstyd trochę. Zobaczcie, z drugiej strony jeszcze jest całe. Tylko to nie będę pokazywał. Jest dziursko jak nie wiem co. No gdzie to? No to dziursko to jest solidne. Tu jeszcze w sumie jest ściągnięta sprężyna. Może nic się nie stanie. Zobaczymy, no. Będzie ciekawe. Co będzie? Co będzie? Co będzie? Co będzie? I zaszło. Chyba jest dobrze. Sprężyna siedzi. Bardzo dobra robota. No strasznie to był taki grubi, nie? Trzymał się jakoś, ale na przykład była niedziałająca klima i raz ją włączyłem i no wiesz, dojeżdżam do miejsca, para, dym jakiś kurwa spod maski, mówię, o dobra, wyłączę tego więcej. Dolot oczywiście połapany na taśmę klejącą, bo jakże był inaczej. To jest gruzin potworny. I się opuścić bardzo nie chcę. Albo jeszcze na tym. A, jeszcze drążek. No i pan, o, Pana to! elegancko tego, panie. Tak, geometria do roboty. Jaka geometria? Na oko. Najgorszy element w mojej samorykarze budowania samochodu. Tak. O, przestawiłem się telefon, bo się zaparłem. Nie mi się leje olej. Dasz... Wyciągnąłem płośkę ze skrzyni. Ciekawe. Ja. Tak to jest. Się dwóch spotkało majstrów. To wyciągnąłem płośkę. Ja pierniczę. Liczycie, że wyszła ze skrzyni, a nie wyszła z Tak. Dobra, walczymy dalej, bo to... Ciekawi mnie, co będzie następne. Ale w skrzyni olej, Nie no, trzeba powiedzieć, miód. luksusowy. Jakbyś wziął na kanapkę, to by nikt się nie skapnął. No a to jeszcze pójdzie. No. Troszeczkę nam się pomyliła kolejność roboty, ale sobie można poradzić. Nie wiedziałem w ogóle, że płośka tylko jest wciskana w skrzynię, więc mamy wymianę oleju w skrzyni przy okazji. Drążek nie chce zejść. O, hamulec. O, tu jest lakier. Piękny. No a potem polerka, koszty. No, trzeba będzie kupić polewkę. No ale i A Morek jak no, do wymiany? To śmieci. To co mojego nie tknę diaksem? No nie. To jest problem przed. A teraz jest o co zawsze, można odkręcić tą czapkę. A widział ty. Nie mogę po prostu z tego jak to jest poziom motorki. Słuchaj. O, praca. Dobra, A Morek tu obraca. się, tak. Jak to zrobić? A ja wiem. Dobra. Bo tu trzeba na dwie te. Tak. Tutaj jest tak, że trzeba pewnie tą czapkę podwadzić i robisz kontrę tutaj i przez to odkręcasz torksikiem. Do tego są specjalne, No, wiem, są to takie, no. tak, albo kładziesz płaski po prostu pod kątem. W Audi tak miałem, jak robiłem. Dobra, w pakiecie znowu może... No i elegancko. No i cyk. Ha, jak tatowe mamowe. I płaski 18. A wejdzie? Nie wejdzie. Jeszcze staję na brake cleanerach. Już syf się narobił. No, tak. A tu jest. Dobra. No zobaczymy, czy to działa. Wątpię. Nie. Przeskoczyło. Nie. Trzeba jakoś inaczej. No nie muszę, no specjalny klucz do tego. Ja nie chcę kupować więcej rzeczy. Racjonalne metody nie pomagają. Było popełnionych kilka błędów, więc trzeba... A, nie mam rączki, ty. Jak ja BHP tutaj? No, ale jest osłona. Nie no, trzeba wziąć rączkę. Tym podaj, wkręcimy.
No to jeszcze musisz szlugę zapalić. A, no tak, żeby leciał dym do oka. Jak to Kiwi mówił pięknie. To tam mamy olej. Może go przesuniemy lekko, chociaż on dalej tutaj kipi. Na niebezpieczne warunki. Gaśnica gdzieś tam chyba jest. O, się zagrzało. Już będzie łatwiej. Nie jest ciepłe nawet bardzo. Wszystko bezpiecznie, zgodnie z BHP. No dobra, no i teraz będzie łatwiej nam może wybić z tego drążka kierowniczego, chociaż nie wiem. Naprawdę jest. Tylko na tym się trzyma całość. I nie chce się poddać. Jednak przykręciliśmy po raz drugi górne mocowanie. Półośka. Może przeguby będą całe, jak nie to zmienię przeguby. No i robimy dalej. Już spręża nas nie przeszkadza. W ogóle jest adaptacyjne zawieszenie piękne. Powoli wężyki zdejmowane od chłodnicy. Zaraz będę zdejmował chłodnicę. Tu już rurka jedna ściągnięta, kolejną ściągam. Jest jakiś syf. O, z niej trochę było. Bo tu jest termostat, jeżeli dobrze kojarzę. O matko. Ten kolor pomarańczowego borygo nie pomógł. Fajnie jest teraz dostęp do wszystkiego. Widzę co gdzie jest, co gdzie mogę jeszcze porozkręcać, więc będzie dalej robione. Chłodnica zrzucona, tam gdzieś ją rzuciłem, nawet nie wiem gdzie, tam daleko. O, zderzak też już na swoim miejscu odpoczywa. Sprężyn się nie udało zdjąć, dokręciłem tylko górne mocowanie, z tej strony nawet nie. I no i widać wahacz sobie tam wisi. Ale po prostu muszę kupić ten taki specjalny klucz do ściągania amorków. Bo no jakbym nie kombinował, to nie szło zrutować. Może po prostu gorszy dzień, na nic nie wpadłem. No. I tyle. I dokończyć tutaj, pościągać te rurki od termostatu, jeszcze spuścić chłodniczego ile się da. I na dzisiaj to będzie chyba już wszystko, bo to nie ma co marznąć. A tutaj widać jak ładnie po bloku ucieka oliwa. I tutaj jak jest uszczeleczka, no to też strasznie zaplute. Patrzę, czy nie ma jakichś pęknięć żadnych, ale chyba nie widać nic na głowicy, przynajmniej tak z zewnątrz. Ale tu mnie niepokoi, że tak są te śruby od kolektora ubrudzone. Bo rozumiem, żeby wyciekało, ale żeby aż do góry szło. Chyba po deklu też leci, ale no zobaczymy. Jeszcze trochę mi się nudzi i odkręcę sobie kolektor. Chyba najpierw z downpipe'a go odkręcę, żeby mi nie wisiał cały wydech na tym. Może się jakoś będzie trzymać, a jak nie, to padną jakieś pewnie uchwyty wydechu i trzeba będzie tak robić. A to im więcej się popsuje, to im będzie mniej problemów na później. Ciekawe, czy w ogóle ruszy. O, poszło. Dobra. Nawet chyba się uda. Więc odkręcam wszystkie i nagram, jak już skończę. No i jeśli chodzi o robotę dzisiaj, to by było na tyle. Niestety aparat nie radzi sobie za dobrze z ciemnościami. Tutaj już mam kolektor wydechowy zdjęty, więc część roboty już do ściągnięcia głowicy skończona. Uszczeleczka na tym kolektorze jest jakaś dziwna i w dziwnym stanie. Kruszy się jak jakieś wapno. No ale trzeba mnie zmienić. Osłona, tutaj jest wszystko już podkręcone. Będę musiał to pochować, posortować, żeby się nie pogubiło. No i chłodnica też trochę mnie przeraża, bo no, wentylatorek no to jest... Nie wygląda to obiecująco. Nie wiem, czy coś większego tutaj można wsadzić, bo no nie ufam po prostu temu. Tak samo każde jakiekolwiek dotknięcie, nawet jednorazowe ręką, to te po prostu żeberka się bardzo gną. Tu już na dole
kilka wygiąłem, bo po prostu wyjmując, łapiąc za to się uszkadzały. Najważniejsze, że ta jest wygrana. No i no jest jakiś progres. Może nie jakoś bardzo, ale jestem z tego zadowolony. Także z części technicznej to by było na tyle. Wpadł do mnie dzisiaj Michał, z którym no przynajmniej ta walka jak miała walory humorystyczne. Nie nagrywałem niestety aż tyle, ale no coś za coś. Następnym razem może jakoś to bardziej pogodzę, jeśli wpadnie. Ale nie żałuję, no bo dużo przyjemniej się robi we dwóch. No jeśli chodzi o samochód, na następny raz plany to przede wszystkim... W sumie jakie są plany? Chyba ściągnę dekiel, odkręcę może kolektor dolotowy i zdejmę pasek sprzętu, wytargam alternator i może zablokuję już rozrząd, żeby też to było zrobione. To będzie dużo roboty. A no i jak oczywiście uporam się z zawiasem, żeby ściągnąć sprężyny. Specjalne podziękowania dla Michała za dzisiejszą pomoc i może przejdę do odpowiedzenia szybko na komentarze z ostatniego odcinka, bo stwierdziłem, że komentujecie, cieszy mnie to bardzo i no i chciałbym się też do tego odnieść może więcej niż odpowiem w komentarzu, żeby też dla innych była ta informacja. Więc lecąc po kolei, Damian zapytał, kiedy Stachu, chodzi o mojego syna. Jak samochód będzie gotowy i syn podrośnie, to na pewno będzie upalał, jeżeli jeszcze będzie samochód jeździł. Ale tak, no chcę w razie czego mieć samochód, żeby miał się czym pobawić, no bo to jest takie bezpieczne, na jakimś zamkniętym terenie mógłby tym jeździć. Nie będę czytał niku, bo mogę dostać ostrzeżenie od YouTube'a, ale Saxo zawsze w serduszku i na krawężniku też. No to się odnosi tego, że na parkingu za szkołą się szalało i w Saxo, w moim pierwszym samochodzie, z prawej strony ręczny nie łapał, z lewej łapał, więc jak leciałem w jednym kierunku, był prawy zakręt, to lewy tył zablokował koło i ładnie w zakręt poszedłem bokiem. Super pro drifting przednionapędowym samochodem. A na powrocie niestety machnięcie kierownicą, ręczny, a samochód ładnie ślizgiem prosto w krawężnik. Straty, tak jak odpisałem, oszacowano na 1 kołpak i godność kierowcy. Kolejny komentarz. Tak, co do regulaminu, no to różne kluby mają swoje, więc samochód przygotowując i tak będę musiał pod mniej więcej każdy, ale są to ogólne wytyczne takie, no ma być bezpiecznie, ma być wszystko zgodnie z prawem i ma przejść badanie kontrolne przed KJS-ami. Co do przyszykowania rzeczy, tuningów, co będę robił, co do planów, no to na pewno chcę wsadzić fotele kubełkowe. Mam nadzieję, że znajdę jakieś tanie używki, no bo jako, że na razie robię to na budżecie, to też chcę, jeżeli już robię jakiś tuning, to po to, żeby ewentualnie do następnego samochodu to przełożyć bez problemu, a nie typowo robić coś pod ten konkretny model. No szkoda będzie pieniędzy, a gdzie mogę oszczędzić, to czemu nie. Naba z kierownicą już taką no, sportową, nie będzie to żaden tam AliExpressowy wymysł, ale na razie myślę po prostu o RRS-ie. Jest to taka chyba z tego co kojarzę, dosyć średnia półka, więc no nie jest to najtańsze i ludzie na tym jeżdżą, to wydaje mi się, że będzie ok. Kolejny komentarz od Miłosza. No tak, no jak coś jest płynne, to nie stawia oporu, ale w tym miejscu bałbym się przy tym zaolejonym silniku używać palnika. No i nie mam palnika, więc niestety. Na szczęście już się udało wygrać ze zderzakiem. I dzięki w ogóle za te ciepłe słowa, bo no starałem się to w miarę naturalnie nagrywać, ale też tworząc wcześniej trochę treści o grach, jakieś streamy, troszeczkę jakiegoś doświadczenia nabrałem i wnioski z tego staram się wyciągać. Więc no cieszę się, że to rzeczywiście o czym myślę ma rację bytu i że to działa. Więc także dziękuję bardzo. No i oczywiście z KJS-ów będą onboardy, bo to musowo to będzie jeden z pierwszych ważniejszych tuningów, żebym miał gdzie zamontować kamerkę. Tutaj kolejny komentarz jest bardziej od strony technicznej i też mnie cieszy, bo no, w sumie się dowiem wielu rzeczy. Dzisiaj to bardzo pomogło. Odnosząc się właśnie do tego, co mówiłem wcześniej, druga część komentarza, no tu nie będę chciał dawać jakichś super tuningów robić. Chcę rzeczy kupować takie, które później mogę przełożyć. No tak jak właśnie jest napisane, lepiej zainwestować w samochód, który od razu jest z pakietem sport, niż dokładać, no bo szkoda po prostu pieniędzy.
Także tutaj będą na razie tuningi na budżecie, a co będzie później, to zobaczymy. No i komentarz Aleksandra. Brr, jak wierciłem. Później będzie wr, jak będę jeździł. No, tak więc to by było chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Ruszyło się to. Zaczyna to wyglądać, jakby miało być robione, a nie tylko samochód stoi na kobyłkach. No i co? No i do następnego razu. Mam nadzieję, że jakość nagrywania aparatem plus kilka dogrywek telefonem jest ok. Wiem, że nie radzi sobie w ciemności, no ale trzeba się cieszyć tym, co jest, tak? Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Też będę wdzięczny za feedback, jak pod ostatnim filmem i do następnego. Siemanko. No i na koniec klasycznie ogarnąć trochę burdel, żeby następnym razem było przyjemniej pracować. Szczególnie te klucze.